Put the gun I down. saw you with the box. What was in the box? Because I envy your normal life. Jakie czynniki składają się na film? Obraz, ruch kamery, scenografia, muzyka, kostiumy, aktorzy, efekty specjalne i wiele innych. Ale zaraz, na to wszystko potrzebne są ogromne budżety. Może zacznijmy od czegoś prostszego. Cześć, jestem Piotr Kosmalski, a to jest Film Freak. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, jak w domowym zaciszu, przy niedużym wysiłku, zrobić filmowe ujęcie. Zacznijmy od kadrowania. Musimy ustawić nasze urządzenie, aparat, kamerę czy też telefon w odpowiednim kącie i wysokości. Ja w tym przypadku ustawiam moją lustrzankę na wysokości oczu bohatera. Tak a propos, nagrywam Canonem 650D. Następną rzeczą będzie wybór ilości klatek i rozdzielczość, w jakiej będziemy nagrywać. Ja nagrywam w 24 klatkach i rozdzielczości Full HD, ponieważ ludzkie oko od wielu lat ogląda filmy w kinie w 24 klatkach i jest najbardziej do tego przyzwyczajone. Kolejnym czynnikiem, jaki będziemy musieli ustawić, jest ISO, czyli czułość matrycy na światło. Wraz ze wzrostem wartości ISO mamy jaśniejszy obraz i więcej szumów. Im mniejsza wartość ISO, tym mniej szumów i ciemniejszy obraz. Ja trzymam zawsze jak najniżej, w tym przypadku na 100. Kolejnym czynnikiem, jaki ma wpływ na wygląd naszego ujęcia, jest przysłona. Oznacza ona szerokość otworu w obiektywie, przez który wpada światło do matrycy. Jeżeli ustawimy dużą wartość przysłony, wpada nam mniej światła do matrycy i mamy ciemniejszy obraz. Jeżeli ustawimy mniejszą wartość przysłony, więcej światła wpada nam do matrycy i mamy jaśniejszy obraz. Jeżeli chodzi o nasze przykładowe ujęcie, ja trzymam wartość przysłony na 1.8, aby nie było zbyt ciemno. Przejdźmy teraz do czasu naświetlania migawki. Oznacza on, jak bardzo rozmyty jest obraz. Klasycznie przyjęło się, że czas naświetlania migawki powinien być 2 razy większy od ilości klatek, w jakiej nagrywamy. Jeżeli nagrywamy w 24 klatkach, to czas naświetlenia migawki powinien wynosić 50. Dzięki czemu uzyskujemy dość rozmazany obraz, taki jak widzicie na ekranie. Oczywiście możemy eksperymentować. Jeżeli ustawimy migawkę na 100, otrzymamy bardzo ostre i dynamiczne nagranie. Podobnie jak w filmie Szeregowiec Ryan. Następnie musimy ustawić odpowiedni balans bieli, aby kolory w naszym nagraniu były jak najbardziej naturalne. Temperaturę barwową mierzy się w kelwinach. Ja będę nagrywał w świetle żarówek, czyli 3200 kelwinów. Jeżeli nagrywacie w innym świetle, musicie analogicznie ustawić inną temperaturę barwową. Tutaj podaję wam tabelę, jak to wygląda. Ostatnią rzeczą, jaką się dzisiaj zajmiemy, jest profil obrazu. Standardowo każda lustrzanka ma wgrane kilka profili obrazu, które są dosyć mocno kontrastowe i wyglądają mniej więcej tak. Nam zależy na nagraniu, które będzie mniej nasycone i mniej kontrastowe, dzięki czemu będziemy mieli większe możliwości w postprodukcji. Aby uzyskać taki płaski profil obrazu, ja używam oddzielnej wtyczki CineStyle. Jeżeli ktoś by był zainteresowany, podsyłam do linku w opisie. Dobra, mamy już nasze ustawienia. Ale to nam nie zagwarantuje filmowego efektu. Zajmijmy się czymś bardzo ważnym. Zajmijmy się światłem. W tym ujęciu chcę uzyskać mroczną atmosferę. Dlatego nasz bohater będzie oświetlony tylko z jednej strony, aby połowę twarzy miał w cieniu. Dodajmy kontrę i główne światło. W tym przypadku jest to lampa LEDowa, której temperaturę zmienię za pomocą specjalnego pomarańczowego filtra na temperaturę światła żarówkowego. Oprócz tego dodam filtr rozpraszający światło. Z ujęcia, które na początku wyglądało tak, udało nam się uzyskać taki efekt. Dodajmy teraz CinemaScope, czyli czarne panoramiczne pasy, trochę korekcji koloru i color grading. Na sam koniec muzykę. I tak oto w kilka minut otrzymaliśmy fajne filmowe ujęcie. Oczywiście jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie w komentarzach. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym już niebawem.